Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka ma tytuł Szczęśliwe kamienie. W królestwie kamieni, na górze szczęścia, leżało dużo różnych kamieni, ale jakimś cudem one były kolorowe. Nikt nawet nie pamiętał, kto je pomalował. To były różowe 2 kamienie, 3 brązowe, 2 zielone, jeden był nawet żółty. Kto te kamienie pomalował? Nikt nie wiedział i nikt nie pamiętał. Kamieniom żyło się szczęśliwie. Były szczęśliwe. Ale pewnego dnia jeden z kamieni, ten taki najciemniejszy, rzekł: dosyć już mam życia na tej górze. Spadam i już. Coś ty, przestań. Tu prowadzimy szczęśliwe życie. Naprawdę, o co ci chodzi? Chcesz się nauczyć nieszczęścia? A nie ma znaczenia, czego ja się chcę nauczyć. Spadam z tej góry. Szczęśliwe kamienie, góra szczęścia, spadam już. No dobrze, skoro chcesz, powiedział najstarszy z kamieni, w tym samym momencie, gdy ten najciemniejszy z kamieni obsunął się z góry i spadł. Leciał w dół i wpadł do wody, bo pod górą było blisko góry jezioro. Spadał, aż osiadł na dnie jeziora. Jezioro się wzruszyło, poczuło, że coś w niego wpadło i rzekło do wszystkich stworzeń w jeziorze: przybył nam nowy członek rodziny. Tak, odezwały się różne stwory w jeziorze. Tak, przybyłem, bo już mi się znudziło to życie na tej górze wśród szczęśliwych kamieni. Może u was będę jeszcze bardziej szczęśliwszy, rzekł kamień. Bardziej szczęśliwszy? Zapytała rybka, która płynęła obok niego. Wiesz, szczęście to szczęście, ale może być bardziej kamień szczęśliwy, bo gdy jestem wokół was, a was nie znam, mam okazję, by was poznać i gdy was poznam, pewno będę bardziej szczęśliwy, bo będę wiedział, co w tym jeziorze jest. Skoro tak mówisz, powiedziało gdzieś z oddali jezioro, to poznawaj nas. I każdego dnia kamień, przyglądając się różnym stworom w jeziorze, rozpoznawał taka ryba, taki wodorost, taka trawa, a to konik, nad jeziorem. I gdy już poznał wszystko, co było w jeziorze, zamarzył, by wrócić na górę. Słuchajcie, już wszystko wiem, co jest w tym jeziorze. Teraz bym chciał wrócić do swoich, na górę. Ale jak ty wrócisz? Powiedziało jezioro. Nie wiem jak. Przedtem sturlałem się do jeziora, a teraz może się wdrapię jakoś po tej górze szczęścia do swojej rodziny szczęśliwych kamieni. Może i się wdrapiesz, ale nie wiadomo, czy ci się to uda. Uda. Może mi ktoś pomoże, żeby zanieść mnie na brzeg jeziora. Tak, oczywiście, pomogę ci, rzekła ryba dużych rozmiarów. Wskakuj na mnie, zaraz ci pomogę. I kamień wskoczył na rybę.
a ryba zaniosła go na brzeg jeziora. Dziękuję ci, wszystko już wiem o was. Jestem najszczęśliwszy. Szczęśliwszy niż byłem na górze szczęścia. Chciałem tego właśnie doświadczyć. No ale teraz czas wejść wysoko na tą górę. Czy mi się to uda? Spróbuję. I zaczął pomalutku się wdrapywać, ale gdy zrobił kilka kroków, sturlał się. Trudno jest wchodzić na tą górę. Myślałem, że mi się tak od razu uda. Ale dobra, jestem wytrwały, cierpliwy, dam radę. I znowu zaczął wchodzić na górę. Zatrzymał się na ustępie skalnym i przyszło mu na myśl, że może wiatr poprosić o pomoc. Wietrze, proszę cię, pomóż mi. Może mnie zaturlasz na tą górę? Mogę ci pomóc, jak chcesz, oczywiście, ale czy uda mi się zaturlać cię? Wiesz, może być tak, że znowu spadniesz w dół. Bo z wiatrem to jest różnie, ale możemy spróbować. I wiatr zawiał. A kamień i spadł u podnóża góry. A do tego bolało go tu i ówdzie, no bo się obtłukł na krawędziach kamieni. To jednak zaznałem szczęścia na górze, na dole w jeziorze największego szczęścia. No teraz obijam sobie boki kamienne. Co ci to? Zapytał wiatr. No jakoś się zaciąłem. To przez te uderzenia. No może. Teraz to krok po kroku mam prawo się stawać nieszczęśliwy. No widocznie chciałeś zaznać całego spektrum szczęścia. Ma prawo być brak szczęścia, bez szczęścia, nieszczęście. No i również bardzo duże szczęście. No ale ja chciałem tylko szczęście i największe szczęście. Byłem bez chęci tego braku szczęścia, bez i nieszczęścia. No ale widzisz, jakbyś mógł powiedzieć cokolwiek więcej o szczęściu. Dopiero gdy ma prawo być przeciwny los szczęściu, możesz docenić to szczęście prawdziwie, powiedział wiatr i umknął. Dobrze powiedział ten wiatr, bo teraz dopiero zacząłem tęsknić za tymi kamieniami, za moją rodziną. Kiedy ja do nich dolecę, czy dojdę, wszystko mi już jedno. Może mnie ktoś weźmie do mojej rodziny, do moich szczęśliwych kamieni. Mogę cię wziąć. Gdzieś wysoko zawołał orzeł. Proszę cię, proszę, weź mnie. Orzeł się schylił blisko brzegu jeziora i kamień wskoczył, ale jak tylko się uniósł w górę, kamień spadł z orła. Obtukło mi się trochę mojego tułowia. Boli mnie. Oj, noga, coś z nią się stało. Przepraszam cię, przepraszam, rzekł orzeł. No chciałem ci pomóc, ale
Sturlałeś się. No jesteś taki obły, masz obły kształt. No musiałem w górę przecież. W górę lecieć. Przepraszam cię. Kto ci może pomóc? Nie wiem, kto mi może pomóc, ale już mnie boli bardzo ciało i w ogóle jest mi trudno. Moja szczęśliwa rodzina. Raptem z góry spłynęła lina. Hej, bracie! Złap się liny. Wciągniemy cię w górę, rzekł kamień koloru żółtego. O, bracie! Dziękuję! Bardzo ci dziękuję! Już się łapię za tą linę! Wciągaj! I żółty kamień wciągnął swojego brata na szczyt góry. Jaka była ogromna radość wszystkich kamieni, że ten najciemniejszy kamień wrócił na górę szczęścia. Kamień opowiadał o wszystkich przygodach i o tym, co go spotkało, ale widać było, że innym okiem patrzy już na rodzinę szczęśliwych kamieni. Docenił je wszystkie i widać było, że miłość, głęboka miłość płynęła z jego serca. Tak to jest w życiu. Gdy poznasz tak i nie w zakresie szczęścia, wtedy go doceniasz. I doceniasz to miejsce, w którym jesteś i żyjesz, a gdzie jest szczęście. Dziękuję. Dobrej nocy.